serdecznie. Do niektórych samochodów na rynku za bardzo nie da się dobrać bezpośredniej konkurencji. Czasem te samochody są zbyt nowoczesne, aby konkurencja za nimi mogła nadążyć, tak jak przykładowo Tesla Model S, a czasem są zbyt być może konserwatywne. Jeszcze do niedawna do Subaru WRX STI był konkurent w postaci Mitsubishi Lancera Evo, ale ten samochód już od roku w Polsce nie jest dostępny. Podobno gdzieś w Anglii są jeszcze do kupienia ostatnie egzemplarze, ale u nas już nie. Jaki więc jest ten ostatni samuraj? Przyjrzyjmy się Subaru WRX STI. Ale zanim zaczniemy nasz test, podziękowanie dla Go Karting Center w Krakowie za udostępnienie odpowiedniego pleneru do testu ostatniego samuraja. Patrząc na niektóre modele Subaru, można łatwo dojść do wniosku, że Japończykom najbardziej zależy na tym, żeby samochód jeździł jak najlepiej, żeby miał jak najlepszy silnik i jak najlepszy napęd na 4 koła. Wygląd schodzi trochę na drugi plan, co widać i po Foresterze, i po testowanym dzisiaj WRX STI. Te samochody nie są brzydkie, ale postawione obok europejskiej konkurencji trochę bledną. I to jeszcze nasz model nie jest aż tak rzucający się w oczy, bo ma grzeczny kolor i grafitowe felgi. Ale przypomnijmy, to z czym nam się kojarzy WRX STI, to jest jaskrawy niebieski lakier, wielki parapet z tyłu i złote felgi. Kontrowersyjne połączenie, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. O silnikach nie będę zbyt długo opowiadał, bo jest tylko jeden, ale jaki? 2,5-litrowy turbo doładowany daje 300 koni przy 6000 obrotów i 407 Nm przy 4000 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna 255 na godzinę, a do setki czekamy 5,2 sekundy. I to jest wartość podana przez producenta. Mi się udało za drugim razem wykręcić 5,5 i przyjmijmy, że ja zwyczajnie nie umiem jeździć tym samochodem, dlatego że z pewnością ktoś, kto potrafi, zrobiłby ten wynik bez problemu. No i na koniec jeszcze spalanie. Spalanie deklarowane przez producenta średnie to jest 10,4, około 8 w trasie, około 14 w mieście. I no, to też sprawdziliśmy w osobnym filmiku, zobaczycie jakie wyszły nasze wyniki. Powiem tylko, że to są wyniki podane przy spokojnej jeździe, a tym samochodem spokojnie jeździć się nie da. Warto dodać, że dzięki budowie silnika typu Boxer, którego cylindry znajdują się poziomo, można go umieścić w komorze silnika bardzo blisko asfaltu, co sprawia, że mamy obniżony środek ciężkości. Podobnie blisko asfaltu siedzi kierowca. Subaru WRX STI to nie tylko 300 koni z Boxera i tradycja i jakaś historia, to także technika. Technika, która sprawia, że ten samochód jeździ tak dobrze. I tu warto zacząć od napędu na 4 koła. Wiadomo, to jest Symmetrical AWD, czyli to nie jest żadna dołączana przednia oś czy tylna oś, tylko stały napęd na 4 koła. A nazwa Symmetrical bierze się stąd, że wszystkie elementy tego napędu są umieszczone symetrycznie względem osi pojazdu, co też pozytywnie wpływa na prowadzenie. Sportowe zawieszenie w Subaru WRX STI to nie tylko krótsze sprężyny czy bardziej utwardzone amortyzatory. To też stal najwyższej jakości, które sprawia, że sprężyny są bardziej odporne na skręcanie, na różnego rodzaju odkształcenie. To też sztywniejsze stabilizatory, lepsze, mocniejsze przeguby, a tak naprawdę wisienką na torcie jest fakt, że nawet z tyłu zastosowano kolumny MacPhersona. Warto też wspomnieć o systemie Torque Vectoring, czyli aktywnym systemie, który rozdziela moment obrotowy na poszczególne koła, dzięki czemu samochód lepiej się dopasowuje do warunków panujących na drodze, a my jesteśmy w stanie najszybciej pokonać każdy zakręt. Pod prawą ręką kierowcy znajduje się pokrętło do sterowania systemem SE Drive, który daje w tym samochodzie 3 możliwości. Pierwsza z nich jest jak Intelligent. Po naciśnięciu wchodzimy w tryb właśnie inteligentny, który nadaje się do większości sytuacji drogowych. Jeśli przekręcimy
to pokrętło w lewo, to uzyskujemy tryb S jak sportowy i w prawo uzyskujemy S Sport Sharp, czyli ostro sportowy. Komentarze zbędne. Szczerze powiedziawszy, po ostatnim teście Subaru Forestera, którego dostałem w wersji Góral tak zwany, czyli najniżej wyposażonej, byłem przekonany, że nawet WRX STI będzie samochodem bardzo spartańsko wykończonym, tym bardziej, że przecież w nim chodzi przede wszystkim o wrażenie z jazdy. Tymczasem dostałem samochód, który jest naprawdę fajnie wykończony. Mamy tu, jak widać, skórzaną kierownicę, ładne czerwone przeszycie, mamy też całkiem sporo przyjemnych w dotyku materiałów. Tutaj tworzywa się ładnie uginają, tutaj też na daszku mamy miękkie tworzywo, tutaj też miękkie tworzywo, tutaj całkiem fajnie wykończone boczki drzwi, miękki podłokietnik po lewej stronie, miękki podłokietnik po prawej stronie. Od strony praktycznej również o wszystkim pomyślano. Tu mamy miejsce na kubeczki, tu mamy miejsce na odłożenie telefonu, tu mamy miejsce na naładowanie telefonu, wyjście 12V, tu mamy kolejne wyjście 12V, wejście USB. No, dosyć brzydkie, japońskie, standardowe przyciski do sterowania ogrzewaniem foteli, trudno, ale przecież to jest STI, który o sobie przypomina i tu, i różnego rodzaju, jak mówię, kolorowymi, czerwonymi nićmi, czy też fotele, też, prawda, mówią same za siebie. To jest Subaru WRX STI i tu nie chodzi o luksus, którego, jak widać tutaj, może nie powiem, że nie brakuje, ale bo to nie jest samochód, w którym oczekujemy luksusu, ale naprawdę to nie jest ten Góral Forester, którego testowałem ostatnio. Widzimy tu nawet chyba raczej plastikowy, ale jednak karbon, co też wprowadza jakąś tam pozytywną atmosferę. Tutaj mamy, jak widać, monitor do ładowania. No, jest moim zdaniem dobrze, a już na pewno dużo lepiej niż to, czego się spodziewałem. Tutaj pod ręką są najważniejsze informacje, które ustawiają, prawda, tryb jazdy. Może jeszcze na koniec wspomnę o spasowaniu. Szarpniemy uchwyt. Odkształca się całkiem wyraźnie, coś tam skrzypnęło na początek, ale dramatu nie ma. Zajrzę też do schowka, który jest raczej mikroskopijny, popatrzcie sami, zbyt wielki to on nie jest. Wielka jest za to książka z instrukcją obsługi, która zajmuje praktycznie 80% tego schowka, więc tu jest mały problem, ale w drzwiach na przykład te schowki już są zupełnie w porządku i tutaj, jak widać, jakaś tam butelka wody raczej się zmieści. Tutaj przed kierowcą również są jakieś informacje o ustawieniach dyfra, czy też o ustawieniach na przykład systemu SE Drive, także wszystko jest proste, wszystko jest czytelne, wszystko jest takie trochę japońskie, ale w tym samochodzie naprawdę łatwo się odnaleźć od strony praktycznej, od strony funkcjonalnej, no i łatwo też cały czas mieć gdzieś tam z tyłu głowy. To nie jest auto z segmentu premium, to jest STI. Prawdę mówiąc, test dwumetrowca to jest ostatnia rzecz, którą chcę robić w tym samochodzie, bo to nie jest samochód do przewożenia koszykarzy, ale tradycja nakazuje, a więc po kolei. Kierownicę regulujemy w dwóch płaszczyznach, nad głową miejsca praktycznie nie mam w ogóle zbędnego, ale mogę spokojnie prowadzić, nie czując tutaj jeszcze podsufitki nad czapką. A jeśli chodzi o fotel, to tu jest droższa wersja, więc mamy tu elektryczną regulację i nie ma tu odcinka lędźwiowego regulowanego w ogóle, natomiast na wysokość przyjemne jest to, że możemy regulować osobno przód, osobno tył. Warto też zwrócić uwagę na zagłówek, który regulujemy w dosyć szerokim zakresie. Jak widać, to jest najwyższa pozycja. Tu mamy, prawda, najniższą, natomiast zwróćcie uwagę, że można go też pochylić i to w całkiem szerokim zakresie. No, o, teraz działa. Jakość tworzyw na drzwiach jest taka sama z przodu, delikatnie ugina się pod palcem, z tyłu dokładnie to samo. Tył dwumetrowiec też nie będzie miał zbyt lekko, dlatego że kolana niestety mają tutaj kontakt z ostrą krawędzią, która znajduje się tuż pod skórzanym wykończeniem fotela kierowcy, a więc ja na długość się nie mieszczę. Gdybym był nieco niższy, to tu zaczyna się takie wyraźne wgłębienie i wtedy bym bez problemu zajął miejsce na długość, no a tak to niestety. Nad głową również nie jest najlepiej, dlatego
dlatego że jak widać nie jestem w stanie się wyprostować. Także test dwumetrowca niestety oblany. Zresztą popatrzcie jak można wyregulować zagłówek. To jest zaledwie jedno takie ustawienie góra-dół. Można by było to podnieść odrobinę wyżej, ale niestety się nie da. I teraz tak, przeprowadzam się na prawą stronę, tu mam już znacznie więcej miejsca. Tunel centralny jest całkiem obszerny, widać, że ta piąta osoba będzie musiała tutaj jakoś szukać miejsca na nogi. Tu możemy znaleźć miejsce na kubeczki. No i co? No nie mamy tutaj podłokietnika, nie mamy tu żadnych chyba dodatkowych luksusów w stylu nawiewy, ani na słupkach B, ani tu na środku. Pozostaje wspomnieć o kieszonkach. Jedna jest, druga jest. W drzwiach również jest wyprofilowany tak, że możemy tu przewieźć również butelkę z napojami. Teraz zajmijmy się bagażnikiem. Bagażnik otwieramy na 3 sposoby. Albo w środku jest przycisk, który trzeba przytrzymać, albo tu klasycznie, albo też z pilota. I to myślę, że to jest okazja, żeby pokazać pilotę. Jak widać, pilot jest taki jak reszta samochodu, czyli zbyt ładny to on może nie jest, ale działa. No i teraz tak, 460 litrów, tyle oferuje bagażnik w WRX STI-u. Widać, że mamy jeszcze kieszenie tutaj po prawej, po lewej stronie, o jakimś tam nieokreślonym bliżej kształcie. Na końcu widzimy, że zaczyna się delikatny próg, dlatego że niestety ten samochód po złożeniu oparć tylnej kanapy, i tu uwaga, producent nie podaje, ile to będzie po złożeniu oparć, więc pozostaje to ocenić i sobie wyobrazić, ile tam sobie różnych rzeczy możemy upchać. Widzimy, że tu jest delikatny próg, chociaż oparcia się składają prawie horyzontalnie, to jednak różnica wysokości jest. Przy okazji, jak już tak kamera jest, zwróćcie uwagę na to zmechacenie na podłodze bagażnika. Wynika to z tego, że Subaru daje w komplecie z samochodami taki zestaw, gdzie znajdziemy linkę do holowania. Oczywiście to my będziemy holować, bo przecież nie nas, trójkąt i pewnie gaśnicę. No i teraz, żeby to nie latało na ostrych zakrętach, a przecież będą ostre, no to mamy tutaj, prawda, rzepy. No i te rzepy przerzucane z jedną strony na drugą stronę dają po paru miesiącach już, jak widać, użytkowania taki niezbyt przyjemny dla oka efekt. Jeszcze jedna niezbyt przyjemna dla oka sytuacja jest tutaj. Tu mamy ekstra sprzęt audio zamontowany w tym samochodzie. No i jak widać, mamy tu takie dodatki, które nie ułatwią nam załadunku jakichś większych walizek. Chociaż teoretycznie wysokość całkowita tego bagażnika to jest 50 cm, to jednak na tym odcinku to jest prawie 10 cm mniej. Warto też pochwalić za to producenta, za to, że ma chowane elegancko zawiasy tutaj w bagażniku, więc nasze walizki będą całe i bezpieczne, chociaż takie, powiedzmy, troszkę wczorajsze sposoby doprowadzania kabli, czy też sam wygląd tych zawiasów może nie jest, popatrzcie na te śruby, nie jest to zbyt nowoczesne, ale tak jak już wielokrotnie powiedziałem, w tym samochodzie nie o to chodzi. Wrażenia z jazdy Subaru WRX STI są, jakby to powiedzieć, bardzo sportowe, bardzo ekstremalne, bardzo charakterystyczne, ale jeśli oczekujecie ode mnie dokładnej relacji z tego, jak w tych granicznych warunkach ten samochód daje sobie radę w bocznych poślizgach, w oglądaniu drogi przez boczne szyby, to powiem tak, ja mam kategorię B i to uprawnia mnie do jazdy między innymi tym samochodem, ale tak jak wiele innych samochodów podczas jazdy ograniczało moje możliwości, dlatego że były albo raz za miękkie, albo za wolne, albo coś tam jeszcze nie pasowało, to w tym przypadku, i to chyba jest po raz pierwszy, jest to tak wyraźne, to ja ograniczam możliwości tego samochodu swoją osobą. Ja nie jestem w stanie Wam opowiedzieć, jak jeździ ten samochód, jak jeździ WRX STI. Być może opowiedziałbym mniej więcej do poziomu, jak jeździ Impreza,
Ale WRX STI to jest gdzieś dużo dalej powyżej moich możliwości i moich umiejętności. Więc wszystko, co mogę Wam w tej chwili opowiedzieć, to jest taka fragmentaryczna wiedza, że skrzynia biegów jest bardzo taka sportowa. Skok ma naprawdę bardzo króciutki, bo patrzcie, to jest dosłownie, to nie wiem, może 3 cm. Bardzo wygodna w szybkim przełączaniu. To stawia taki dosyć duży opór, w sumie może nawet miejscami za duży, ale jak już wbijesz, to wiadomo, że jest na swoim miejscu. Układ kierowniczy chyba nie ma zmiany w nim, jeśli zmieniamy tutaj system SE Drive na bardziej sportowy czy mniej sportowy. On chodzi zawsze tak samo, tak bardzo dużo oporu daje w każdej opcji, że chyba zmiana tego układu była po prostu niepotrzebna. I to jest też bardzo odczuwalne. Ta informacja zwrotna z przednich kół jest doskonale czytelna. Fotele wcale mi nie wyglądały na jakieś super sportowe. Nieraz wsiadałem do jakichś takich totalnie kubełkowych, a te właśnie nie wyglądają na jakieś super sportowe. Tymczasem naprawdę świetnie trzymają na boki. No i zawieszenie bardzo twarde, bardzo takie sportowe, pokazujące każdą nierówność na drodze, a jednocześnie, kiedy musimy naprawdę mocniej docisnąć gazu i gdzieś w zakręcie, to ten samochód się praktycznie nie przechyla. Praktycznie nie, widać dokładnie, że to zawieszenie zostało zrobione dla kierowców, którzy będą mogli go wykorzystać. Tak jak mówię, to nie jestem ja. Ja tylko mogę powiedzieć, że to jest twarde i że to jest gotowe do naprawdę ostrej jazdy, której niestety nie mogę ani zademonstrować, ani o niej opowiedzieć z własnego doświadczenia. Po prostu wyobrażam sobie, jak ten samochód by jeździł, gdyby w nim siedział kierowca, który potrafiłby to wszystko wykorzystać. Na koniec jeszcze dodam, że system SE Drive, te wszystkie 3 tryby naprawdę są bardzo czytelne. Widać, czuć w zasadzie, że ten tryb Sport Sharp jest włączony, dlatego że samochód tak się spina, staje się takim zbitym jednym wielkim mięśniem, który reaguje na każdy skręt kierownicy, który reaguje na każde wciśnięcie gazu i te 7000 obrotów i ta czerwona dioda, która zaczyna migać w pewnym momencie i ten odgłos boksera i to wszystko składa się w taką super fajną, dynamiczną, agresywną, sportową całość, która mówi tylko: jesteś taki malutki. Jeszcze daleko przed Tobą jest coś, co dla mnie jest dopiero początkiem zabawy. Także wybaczcie, nie opowiem, jak jeździ WRX STI. Opowiem tylko, jak jeździ impreza, która ma jakieś dużo większe możliwości niż to, co ja niestety potrafię wykorzystać. Subaru podaje swoje ceny w euro, ale przeliczanie zbyt wiele nie będzie, dlatego że mamy tylko 2 ceny, albo 45 000 euro, albo 47 000 euro za topową wersję, czyli odpowiednio 185 lub 193 tysiące złotych. Co dostajemy za te 8 000 złotych więcej w przypadku droższej wersji? Między innymi okno dachowe, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, sportowe fotele z przodu obszyte skórą, bezkluczykowy dostęp, kamery cofania czy lepszy system audio. Oczywiście opcjonalnie możemy dokupić jeszcze kilka dodatków, które podkreślą sportowy charakter samochodu. Już na wstępie powiedziałem, że samochód ten nie ma konkurencji, ale gdybyśmy chcieli poszukać, to oczywiście nie zabraknie na rynku samochodów, które będą miały około 300 koni, napęd na 4 koła i sportowe aspiracje. Może to być przykładowo Audi A4 Quattro z 3-litrowym silnikiem, który ma 272 konie, czy mocniejsza wersja BMW 335i z X-Drive'em oczywiście, który będzie miał 306 koni, czy najmocniejsza w tej trójce, czyli Mercedes CLA 45 AMG, który będzie miał 360 koni z 2-litrowego, nawiasem mówiąc, silnika. Aha, jest jeszcze jedna mocniejsza wersja, czyli Infiniti Q50, wersja hybrydowa, 364 konie mechaniczne. Jak widać, oferty są, ale zwróćcie uwagę, że wszystkie te samochody, które wymieniłem, należą do grona aut segmentu premium. I wydaje mi się, że to premium, choć jest zwykle cechą pożądaną, w tym przypadku, kiedy mówimy o samochodach bezkompromisowych, sportowych, takich surowych, twardych, które przede wszystkim skupiają się na tym, jak one jeżdżą, to nie jest cecha akurat pożądana, bo tutaj bardziej nam zależy na tym, aby jednym przyciskiem zmienić charakterystykę dyfra, niż aby pikał nam na zakręcie jakiś asystent ostrzegający nas przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Aha, jest jeszcze oczywiście Golf
R, który ma też 300 koni, który też ma napęd na 4 koła, ale znów w porównaniu z STI-em to jest taka trochę słodka zabawka, która robi groźne miny, potrafi bardzo wiele, ale to nie są te tradycje, to nie są te korzenie, to nie jest to podejście do sportu. Zresztą Golf, nawet w wersji R, zawsze pozostaje Golfem, a Subaru WRX STI to zawsze STI. Subaru WRX STI to pod wieloma względami zły samochód. Nie jest zbyt praktyczny, nie jest zbyt obszerny, nie jest zbyt wygodny, nie prowadzi się zbyt łatwo, do tego dużo pali i kosztuje prawie 200 000 złotych. Zapewne wiele osób się ze mną zgodzi, jeśli traktuje samochody jako sposób transportu z punktu A do punktu B, ale myślę, że część osób w tym momencie puknie się w głowę i powie, co ten też facet wygaduje. I właśnie dla tych osób stworzony został ten samochód. Samochód, którego nie można oceniać przez pryzmat auta na co dzień. Tu mamy świetne osiągi, rewelacyjne, surowe, bardzo specyficzne prowadzenie, charakterystyczny samurajski wygląd i ten niepowtarzalny dźwięk boksera. Producent stworzył ten samochód od podstaw właśnie po to, aby dawał jak najwięcej radości zarówno podczas jazdy po torze, jak i na nieutwardzonych bocznych drogach. Zresztą po mieście też potrafi podnieść ciśnienie i puls do 120, jeśli wiecie, o czym mówię. Jak widzicie, spełniliśmy Wasze życzenie, przetestowaliśmy WRX STI. Jeśli macie kolejne pomysły na to, jakie auta mamy przetestować, piszcie, komentujcie, subskrybujcie i polecajcie nas znajomym, bo im więcej osób będzie oglądało nasze filmy, tym ciekawsze samochody będziecie oglądać.